Czy mamy do czynienia z zapowiedzią reaktywacji, już chyba numer 4, pomysłu na kredyt 0% na mieszkania? O tym będzie w tej audycji, bo wywiadu serwisowi Money.pl udzielił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, a ten Komitet Stały Rady Ministrów to jest taki organ pomocniczy samego premiera, można powiedzieć, i zadaniem tego organu jest inicjowanie, przygotowywanie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub też samego premiera, czyli jest to dość ważny organ. Ponadto te opowieści szefa tego organu zestawimy z najnowszym raportem GUS o polskim rynku mieszkaniowym oraz w szczególności o tym, jak wygląda zapotrzebowanie, czy też nawet dostarczanie mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla tych osób, które, są w jakiś sposób uboższe. Czy to ma sens? Jaka jest skala tego rynku? I jak to się odnosi do pomysłów na tak zwane budownictwo społeczne, które również ciągle gdzieś tam mitycznie w chmurze informacji o nowych pomysłach prawodawczych naszego rządu funkcjonuje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania nas, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobaczcie sobie playlistę dla wspierających. Zachęcam i przypominam też tradycyjnie, że na stronie symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami dla pośredników, dla inwestorów, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, dodatkowe wykresy, bo można to tam po prostu przedstawić lepiej niż w filmie YouTube. Zacznijmy od tego wywiadu, który udzielił pan Maciej Berek, czyli szef wspomnianego wcześniej komitetu, udzielił tego wywiadu serwisowi Money.pl, i został zapytany również o program mieszkaniowy, o ten program tak zwany kredyt na start. Czy w ogóle ten program wyjdzie z rządu i czy będzie kontynuowany? Na pytanie dziennikarza pan Berek twierdzi, że sprawa przejściowo spowolniła po rezygnacji wiceministra Jacka Tomczaka. Przypominam, że ten wiceminister został odwołany, a w zasadzie sam podał się do dymisji, ale z tego powodu, że między innymi zarzucono mu to, że on powiedział gdzieś na komisji sejmowej, że zadaniem rządu jest dbanie o ceny mieszkań, bo Polacy inwestują w mieszkania, więc na przykład taki program jak kredyt 0% będzie wspierał utrzymanie poziomu cen mieszkań, czyli na pewno pan Jacek Tomczak nie wspierał ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, którzy są zainteresowani absolutnie odwrotnym scenariuszem. I przypominam, że sam szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pan Paszyk, zapewniał nas pod koniec października, że w pierwszym tygodniu listopada przedstawi nowy pomysł na właśnie uratowanie naszego mieszkalnictwa, w tym również, nie tylko, ale w tym również na ten program jakiegoś kredytu. To się nie stało. Sam szef komitetu w wywiadzie udzielonym Money.pl stwierdza, że faktycznie budownictwo społeczne i komunalne nie budziło kontrowersji, a do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast dyskusyjne było wsparcie dla osób chcących nabyć mieszkanie na własność. W jakiejś części winę za te wątpliwości co do tego programu zrzuca na to, jakie były efekty programu poprzedniego rządu, programu, który nazywał się Bezpieczny Kredyt 2%. W wywiadzie podkreślił jednak, że ten program zawierał wiele limitów dotyczących liczby kredytów, limitów rozpatrywanych wniosków, limitów zależnych od wielkości gospodarstwa, czyli generalnie był na pewno według pana Berka lepszy niż bezpieczny kredyt 2%, a wiemy, że ten bezpieczny kredyt 2% po prostu podbił ceny mieszkań. I szef Komitetu Stałego zapewnia nas, że 2 pierwsze moduły programów Ministerstwa Rozwoju, czyli budownictwo społeczne i komunalne, są gotowe, czekają na rozstrzygnięcie, a trzeci, ten kredytowy, szuka swojej nowej formuły
i może być to jakaś kolejna, chyba już czwarta wersja zmodyfikowanego programu Kredyt na Start albo jakieś inne rozwiązanie. Pragnę zauważyć, że na przykład taką maksymą lekarzy jest to, po pierwsze, nie szkodzić. Jeżeli jest dobrze, nie trzeba psuć. Tak można to przetłumaczyć na język potoczny i na język gospodarki. A czy w budownictwie mieszkaniowym w Polsce jest w tej chwili dobrze i na rynku nieruchomości, czy jest w tej chwili dobrze? I to będzie oczywiście dyskusja, bo oczywiście odmienne zdanie mogą być sprzedający, którzy nagle widzą trudność w zbyciu mieszkania. Ich ceny nie zawsze są akceptowane. Jeżeli chcą sprzedać, to muszą opuszczać z tych cen. Poza tym długo się poszukuje nabywcy i to dotyczy zarówno rynków wtórnego, jak i pierwotnego. Czyli na obu rynkach mamy taką sytuację. Dodam od razu, że nawet na naszym kanale są ludzie, którzy śledzą rynek nieruchomości, ale chyba nie kupują, bo twierdzą, że żadnych obniżek nie ma, ale twierdzą to na podstawie obserwacji cen ofertowych na portalach, a tak naprawdę jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje na rynku, no to musisz w nim uczestniczyć w rzeczywistych transakcjach. Nie należy się spodziewać tego, że na portalach nagle nastąpią obniżki cen ofertowych na rynku wtórnym, albo że deweloperzy nagle oficjalnie w swoich ogłoszeniach będą obniżali ceny. Oni chętniej wprowadzą wszelkiego rodzaju inne promocje, inne zachęty, bo takie zejście z ceny ofertowej może by zostać zaobserwowane przez ich potencjalnych klientów i jeżeli klienci zobaczą taki pierwszy ruch w dół, to mogą również czekać na kolejny ruch w dół i wstrzymywać się z zakupami i tego bardzo boją się właśnie deweloperzy. Na marginesie widziałem też gdzieś w internecie, już nie pamiętam w tej chwili gdzie, artykuł, w którym była mowa o tym, że możemy się spodziewać jakichś niewielkich obniżek cen nieruchomości, ale bańka nie pęknie, bo bańki nie było nigdy na rynku nieruchomości, bo bańkę warto definiować przez stosunek ceny mieszkania do zarobków, a w zasadzie przez stosunek wzrostu cen mieszkań do wzrostu zarobków. No i tam podano taki przykład, że na przykład w ostatnim roku ceny nieruchomości wzrosły przeciętnie w Polsce o 17%, a płace wzrosły o 15%, więc różnica jest niewielka i tak naprawdę nie mamy do czynienia z bańką. Tylko mała uwaga. Ja zupełnie nie twierdzę, że jest jakaś bańka lub jej nie ma. Ja tylko chciałem zauważyć, że procent procentowi nierówny, bo jeżeli metr mieszkania w jakimś mieście kosztuje na przykład średnio 16 000 złotych, a przeciętna pensja w tym samym mieście kosztuje 8 albo 9 tysięcy złotych, ale dla równego 8 tysięcy złotych i to jeszcze brutto, to proporcja tej średniej arytmetycznej, która i tak jest dalece większa od mediany, która jest na poziomie trochę powyżej 6 tysięcy brutto, przypominam, to proporcja jest jak 2:1. Czyli jeżeli coś rośnie o 2% bardziej, ale jest 2 razy droższe, no to jednak nie można powiedzieć, że w takim razie pensje nadążają za cenami mieszkań. Albo że nadążały za cenami mieszkań, poprawniej mówiąc. No ale wróćmy do tego raportu GUS, który zapowiedziałem na początku i znów do twierdzenia szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówiącego o tym, że już jest przygotowana i nie budząca wątpliwości projekt ustawy przygotowany dotyczący budownictwa społecznego i budownictwa komunalnego. No to w takim razie warto się spojrzeć, jaka jest w ogóle skala tych mieszkań komunalnych istniejących dziś na polskim rynku, jaka jest do nich dostępność, kto na nie może liczyć i czy nie tworzy się jakaś potworna luka między osobami, które mogą według dzisiejszych założeń dostać takie mieszkanie komunalne, a tymi, którzy mogą kupić mieszkanie, bo mogą uzyskać kredyt. Czy nie istnieje jakaś ogromna liczba osób wykluczonych, bo są zbyt bogate, żeby zasłużyć na mieszkanie komunalne,
a jednocześnie są zbyt biedne, żeby dostać możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego. I tę wiedzę pomoże nam zdobyć prześledzenie wyników najnowszej informacji GUS o rynku mieszkaniowym, polskim rynku mieszkaniowym, stan na 31 grudnia 2023. To jest świeże opracowanie ogłoszone w listopadzie 2024, ale bardzo ciekawe i jego dane wcale nie są takie stare i nieistotne. Ile jest mieszkań w Polsce? 15 779 000, z czego 10 705 000 w miastach. Przypominam jednocześnie, że za lokal mieszkalny liczone są na przykład 2 lokale mieszkalne, jeżeli znajdują się w jednym tak zwanym budynku jednorodzinnym, ponieważ taka jest definicja budynku jednorodzinnego. Co nie powinno dziwić, najwięcej mieszkań oczywiście występuje w województwie mazowieckim, a drugie w kolejności jest województwo śląskie. Ciekawostką może być to, że województwo podkarpackie jest jednym z województw, w których jest największa powierzchnia użytkowa jednego mieszkania. Ale jest to jednocześnie województwo, w którym przypada najmniejsza liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz jedna z mniejszych powierzchni użytkowych mieszkania przypadających na jedną osobę. Największa powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę według województw przypada w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim przypada też 1,93 osoby na jedno mieszkanie. To jest najmniejsza liczba, a natomiast w województwie podkarpackim jest to 2,38. Natomiast najmniej osób na izbę przypada w województwie podlaskim, a najwięcej w podkarpackim. Z tych krótkich porównań widać, że statystyki trzeba umieć czytać, bo jeżeli czytałoby się tylko jedną tabelę, to można naprawdę bardzo często wyciągnąć mylne wnioski. Wróćmy jednak do tego programu budownictwa społecznego lub komunalnego. Ile takich lokali mieszkalnych z mieszkaniowych zasobów gmin i tymczasowych pomieszczeń jest w tej chwili w Polsce? I taki stan na 31 grudnia 2023 roku, no to lokali mieszkalnych w całej Polsce w zasobach gmin jest ponad 603 000, a na ten najem socjalny w tym jest niecałe 64 000. Oczywiście większość tych lokali, zdecydowana większość, bo ponad 552 000 znajduje się w miastach, a tylko 51 000 na wsi. I tu kamyczek do ogródka osób, które tworzą program budownictwa społecznego. Niestety tych lokali gminnych ubywa. Dlaczego ich ubywa i o ile ich ubywa? W 2023 roku w stosunku do 2022 roku jest ich mniej o 2,7%. Nie tylko dlatego, że one na przykład się zdewastowały i po prostu ich stan techniczny nie nadaje się do niczego, albo że nie ma chętnych, co jest raczej wątpliwe, ale dlatego też, że część z tych lokali jest sprzedawana. No to jeżeli mamy budować i robić to budownictwo społeczne lub komunalne, które ma być wspierane przez państwo, to dlaczego potem mamy te lokale sprzedawać? I to jeszcze bardzo często sprzedawać na jakichś uprzywilejowanych zasadach. A jeśli chodzi o liczbę umów o najem mieszkalny z tych zasobów gminnych, no to przodownikiem jest zdecydowanie województwo śląskie, nie mazowieckie, które jest największym i najbardziej liczebnym województwem w Polsce. Ale już wcześniej powiedziałem o tym, że pewna liczba osób może znaleźć się w takiej pułapce dochodu, czyli są za bogaci, żeby dostać mieszkanie komunalne, móc nająć takie mieszkanie komunalne, a są zbyt biedni, żeby liczyć na kredyt mieszkaniowy. I tutaj widzicie średni dochód uprawniający do uzyskania prawa najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowych zasobów gminy według województw. No i w tym śląskim na gospodarstwo jednoosobowe to jest ponad 3000 zł. A przy gospodarstwach wieloosobowych w każdym województwie
ta kwota przekracza 1500 zł. Od razu warto zaznaczyć, że ten najem, o którym mówię teraz, to nie jest najem na zasadzie wynajmu lokalu socjalnego, bo tam te kwoty są znacznie niższe. Ja mówię po prostu o tym, co uprawnia do wynajęcia lokalu od gminy. Jestem bardzo ciekawy, jakie kryteria dochodowe zostaną ostatecznie, jeżeli już będzie uchwalona ustawa o tym budownictwie komunalnym i społecznym, jakie będą ustalone kryteria dochodowe dla potencjalnych najemców. Czy będą na tym poziomie, jaki jest tutaj podany, czy będą na jakimś innym poziomie. Ale w każdym razie widać z tego, że no dobrze, zarabiasz 3000 zł z kawałkiem, nawet 3500 zł, już bądźmy rozrzutni, chociaż takich zarobków średnich w województwach nie ma. Ale załóżmy i spróbuj kupić mieszkanie w tym województwie, czy w każdej miejscowości będziesz mógł nabyć mieszkanie i dostać na nie kredyt, a tym bardziej, jeżeli tak mało zarabiasz, no to jak masz uzbierać na przykład 20% wkładu własnego? Na koniec w tym raporcie warto zwrócić uwagę na liczbę osób, czy też właściwie liczbę gospodarstw domowych uprawnionych do mieszkania komunalnego oraz na to, jaki jest deficyt mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach liczony na 1000 ludności. Ile mieszkań byłoby potrzeba? No i widać, że w tym łódzkim no to jest dosyć wysoka liczba tych poszukiwanych mieszkań. Ponad 6 mieszkań brakuje na 1000 osób. To są dane za lata 2018-2022, a już w takim mazowieckim jest to znacznie niższa liczba. Często też słyszymy, że w Polsce nie ma terenów budowlanych, jest jakiś ogromny deficyt i na ten temat GUS mówi, że na koniec 2023 roku powierzchnia gruntów, które znajdowały się w zasobie gminnym i były przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, wynosiła 24,4 tysiąca hektarów. Grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne stanowiły 75,8% spośród nich, w miastach to było 64%, a na obszarach wiejskich 95,5%. W ogólnej liczbie powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 48% stanowiły grunty uzbrojone, z czego 62%, znajdowało się w miastach. Czyli no powiedzmy sobie mamy 24 400 tysięcy hektarów, na których można się budować. W połowie prawie są to grunty uzbrojone, w miastach jest to ponad 60% gruntów uzbrojonych. No i ile tych gruntów przekazano gdzieś dalej? Otóż w 2023 roku przekazano 679 hektarów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego 79% to były grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Więc zestawmy sobie te liczby: 24,4 tysiąca hektarów. Tyle gruntów jest w posiadaniu gmin, z czego prawie połowa są to grunty uzbrojone, czyli około 12 tysięcy hektarów, a tymczasem przekazano 679 hektarów. Jaka jest to proporcja? Z tych 679 to 79% pod budownictwo jednorodzinne. Czy gminy w takim razie nie chcą przekazywać tych gruntów dalej, nie chcą ich sprzedawać? O co to chodzi? A może nie ma na nie zapotrzebowania? No to dlaczego są skargi, jeżeli jest zapotrzebowanie, no to dlaczego są skargi, że nie ma gruntów, skoro te grunty są? Czy one są tam, gdzie nikt się nie chce budować? W dodatku w 2023 roku przekazano tych gruntów mniej niż w 2013, który naprawdę nie był dobrym rokiem w naszym budownictwie.
A z tabeli, która pokazuje, komu te grunty przekazano, jakie były ich udziały, no to widzimy, że w całej Polsce 67,4% przekazano osobom fizycznym, 24% tych gruntów spółkom i innym kompaniom, czyli raczej prawdopodobnie deweloperom, spółdzielniom 1,3, komunalnym 4,8, towarzystwom budownictwa społecznego 2,4, czyli te formy budownictwa, te spółdzielcze, komunalne, te towarzystwa budownictwa społecznego tak naprawdę, jak widać, mają marginalny udział w liczbie gruntów, które otrzymują. No może wyjątkiem jest województwo zachodniopomorskie, gdzie wprawdzie osoby fizyczne dostały 85% gruntów, ale komunalne 5,5%, a te spółki 8,4%. Czyli tam te spółki w tym województwie zachodniopomorskim albo są nielubiane, albo po prostu radzą sobie bez pozyskiwania gruntów od gmin. A jeżeli mielibyśmy się odnieść nie do procentów, to do liczb, to w Polsce pod budownictwo mieszkaniowe spółek przekazano 163,3 hektara gruntów zasobogmin i 40% to przekazano w województwie śląskim, dolnośląskim i pomorskim razem. A już w tym rekordowym województwie śląskim najwięcej gruntów spółkom przekazano w gminie czy w powiecie gliwickim, w Zabrzu, a w województwie dolnośląskim to we Wrocławiu, zaś w pomorskim rekordzistą jest powiat chojnicki, gdzie przekazano 10,9 hektara. Ciekawostką może być też to, że w całej Polsce pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze przekazano aż 8,6 hektara, z czego w pomorskim 3,3 hektara, mazowieckim 2,9 hektara, kujawsko-pomorskim 1,1 hektara, no i opolskim i podkarpackim po 0,1 hektara. No to szok. A przecież tak naprawdę budownictwo spółdzielcze jest jedną z najbardziej oczywistych form budownictwa społecznego. Tutaj oczywiście ja wiem, że zaraz mogą podnieść się głosy, że spółdzielnie to jakiś koszmar, fatalne rzeczy i tak dalej, ale ja chciałem powiedzieć, żebyście przypomnieli sobie, że ruch spółdzielczy w Polsce zaczął się w XIX wieku, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i trwał przed II wojną światową i był też po II wojnie światowej i był owszem okres, w którym trochę ten ruch wynaturzono. To wcale nie znaczy jednak, że jest to zła forma budowania. Podsumowując ten nasz odcinek, tę audycję, można powiedzieć tak. Gruntów budowlanych, jeżeli się tak spojrzeć na ogólne liczby i powierzchnie w Polsce jest bardzo dużo i to w dodatku gruntów uzbrojonych, jednak nie są one chętnie przekazywane przez gminy, albo może na nie nie ma naprawdę wystąpień i nie ma zapotrzebowania. Do tego można różnie podejść, bo to tak naprawdę jest to też różnie w gminach i niektóre gminy chętnie by przekazały tereny pod budowę, a nie ma chętnych, a inne po prostu bronią swoich gruntów jak pies ogrodnika pilnuje jabłoni. To jest jedno. Drugie, no to jednak widać, że gdzieś tam w głowach przedstawicieli związanych z rządem kołacze się jeszcze pomysł tego taniego kredytu mieszkaniowego, dopłat do kredytów i ciągle się szuka tłumaczenia, tak, wymyślimy program, który nie zniszczy rynku, ale szczerze mówiąc obserwujemy teraz to, że bez tego programu dopłat, po wygaśnięciu bezpiecznego kredytu, rynek się trochę normalizuje i jeżeli wykażemy jeszcze jakąś cierpliwość i nie będziemy go psuli pomysłami jakichś nagłych dopłat, to możemy liczyć na to, że po prostu ta gra popytu i podaży doprowadzi do jakichś normalnych cen, do może korekty po tych ogromnych wzrostach, do tego też, że przestaną na rynku działać ludzie, którzy inwestują w mieszkania jak w złoto. Ja nie jestem, broń Boże, przeciwny zarabianiu na nieruchomościach, przeciwny inwestowaniu, ale też na ten rynek trzeba się patrzeć jakby z dwóch stron. Jedni to są ci, którzy chcą zarabiać, a drudzy to są ci, którzy szukają desperacko miejsca do mieszkania. No i też
widzimy, że jest jakaś spora grupa ludzi, którzy są, można powiedzieć, wykluczeni z tego rynku, bo z jednej strony za dużo zarabiają, a z drugiej za mało zarabiają. No i coś z tym fantem również trzeba by zrobić. W każdym razie warto obserwować, czy pomysł dopłat do kredytów lub jakichś innych cudownych ulepszeń i napraw naszego rynku ingerencji nadal będzie aktualny, w czym chcemy Wam pomóc. Dlatego subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach Wasze opinie o rynku nieruchomości swoim lokalnym. Podawajcie jednak nazwę miejscowości, o której piszecie. Piszcie propozycje nowych tematów i obiecuję, że wiele tematów Waszych zrobimy, tylko nie wszystkie możemy zrobić naraz jednocześnie i jutro. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie te audycje wzbogacone o dodatkowe dane. Znajdziecie również kurs obrotu nieruchomościami dla pośredników, dla inwestorów, dla agentów nieruchomości. No i cóż, trzymajcie się.